Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie testować różne rzeczy z AliExpress, a więc zapraszam Was na odcinek. Tutaj mam teraz taką rzecz, którą uważam, że każdy powinien mieć w aucie na awaryjne sytuacje. Wygląda ona tak. Mamy tutaj takie fajne etui. Jest tu nasze urządzenie, które wygląda dokładnie tak. I teraz tak, w tym urządzeniu mamy tutaj jump starter, czyli jak padnie nam akumulator, podłączamy sobie to urządzenie i odpalamy samochód. Kolejna funkcja, jaką ma to urządzenie, jest to kompresor. Dodatkowo mamy tutaj latarkę oraz to urządzenie może nam służyć jako przenośny powerbank. Słuchajcie, mój akumulator jest świeżutki, działa bardzo dobrze, więc to, jak to urządzenie startuje, Wam nie pokażę, natomiast pokażę Wam wszystkie te dodatkowe opcje. A więc tak, mamy tutaj latarkę. Włączamy sobie najpierw to urządzenie, klikamy na latarkę. Jest ona bardzo mocna. Teraz w dzień nie będzie tego widać, ale naprawdę można zobaczyć, że ona dosyć mocno świeci. Tutaj sobie teraz wkręcimy końcówkę. Co ciekawe, od razu jak sobie podłączycie to urządzenie, to ono Wam również pokaże, jakie macie ciśnienie w oponach. Tak jak teraz, w tej chwili ja mam 2,5 bara w tej oponie i dokładnie nam tak to pokazuje. A więc macie tutaj dodatkowo urządzenie do sprawdzania ciśnienia opon. Zróbmy sobie na przykład teraz 2,6 i wciśnijmy pompowanie. I tutaj urządzenie. Teraz nam się koło napompowało do 2,6 bara i automatycznie nasz kompresor się wyłączył. Ok, w tym urządzeniu mamy również opcję powerbanka. W zestawie jest kabel USB na USB-C. I nasz telefon już się ładuje. Teraz mamy coś takiego. To jest taka gąbeczka z takim fajnym opakowaniem, żebyśmy mogli sobie na nią aplikować dressing do opon. Ja osobiście zawsze używam dressingu, który jest olejkiem i miałem zawsze taki problem, że nakładałem go zwykłą gąbką, później całe ręce były usmarowane, ulepione, brudne i było to dosyć niewygodne. Sprawdzimy sobie, jak będzie się nakładać go za pomocą tego właśnie aplikatora. Słuchajcie, preparat, który ja sobie używam do nabłyszczania opon, jest to coś takiego od Meguiarsa. Według mnie jest to jeden z najlepszych preparatów. Używam go już od wielu lat. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy nakładacie na swoje opony takie preparaty i jeśli tak, to jakie? Teraz tak, bierzemy sobie, nalewamy na gąbkę trochę naszego preparatu. Poczekamy, aż delikatnie sobie to wsiąknie i zobaczymy, jak się będzie tym nakładać. To jest właśnie fajne to, że ona jest, ta gąbka, w taki sposób wyprofilowana, że bardzo dobrze przylega do opony.
No i sami zobaczcie, ręce czyste, preparat nałożony, także uważam, że za parę groszy takie coś jest super sprawą. Znacie ten problem, kiedy zapinacie pas, jesteście w trasie i ten pas was tutaj ciśnie? No właśnie jest na to rozwiązanie. Ja to nagrałem wam jak montuję, ale niestety materiał się usunął. Jest tu coś takiego, taki mały plastik, który sobie regulujemy, przesuwamy i ustawiamy go tak, że tutaj ten pas jest luźny podczas jazdy. Także uważam, że to jest super opcja. W niektórych samochodach coś takiego jest fabrycznie montowane. Tutaj niestety tego brakowało, a więc to zamontowałem sobie w tym aucie. Tak samo również w Cuprze, bo uważam, że to jest super rzecz. Słuchajcie, w moim kluczyku miałem zgubione to logo, gdzieś się odkleiło. Kupiłem sobie taki zestaw 52 sztuk nalepek, które wyglądają identycznie jak oryginał, trzymają się bardzo dobrze, a więc to też jest bardzo fajne. Tak w ogóle to słuchajcie, link do tego, jak i do wszystkich innych produktów będziecie mieć w opisie filmu, więc jeśli chcielibyście sobie coś takiego kupić, cokolwiek wam się spodoba, to linki macie poniżej. Kupiłem sobie również coś takiego. Mamy tutaj wosk na zarysowania. Podobno te wszystkie zarysowania, które są tutaj na tej pleksji od zegarów, powinny zniknąć. Ja wam zrobię przebitki, jak wygląda to przed i jak wygląda to po zastosowaniu tego wosku. Mamy również w zestawie taką gąbkę. Teraz sobie ją tutaj, ten wosk zaaplikujemy. Ok, nie chcę to lecieć w ten sposób. Ten wosk, widzę, jest dosyć gęsty. Musimy go sobie troszkę tutaj na gąbkę wycisnąć. Ma jakiś taki delikatnie cytrynowy zapach, ale nie czuć żadnej chemii z tego. No i teraz taką gąbką musimy sobie tutaj polerować naszą szybkę. Ja sobie tutaj opuszczę kierownicę, żeby było mi wygodniej. Na koniec sobie to przetrę ściereczką z preparatem czyszczącym, którego oczywiście nie ma w zestawie. Powiem wam tak, tą szybkę polerowałem około 10 minut. Oczywiście nie pokazywałem wam całego tego procesu, bo ten film trwałby zbyt długo. Jednak ja uważam, że te efekty tego polerowania są znikome. Ocencie sobie to sami, jak to wygląda, czy warto coś takiego kupić. Ja na pewno drugi raz akurat tego produktu nie kupię. Ok, teraz mamy tutaj coś takiego. Dostałem to od tej samej firmy, z której testowałem urządzenia King Bolena. Mamy tutaj urządzenie do sprawdzania modułu silnika. Tak naprawdę nie wiem, czego się po tym spodziewać. Zaraz sobie to odpalimy i sprawdzimy. To urządzenie powinno dostać zasilanie bezpośrednio z gniazda OBD2. Tutaj nam widać, ten wyświetlacz się już zaświecił. Mamy tutaj kilka opcji. Próbujemy teraz wejść w ten toll setup. I tu mamy języki. Teraz znajdziemy sobie język polski. Mamy tutaj dostępny język polski. Fajne jest, że są tylko 4 przyciski nawigacyjne. Dobra, teraz będę musiał sobie tutaj włączyć zapłon. No i klikniemy sobie teraz tutaj diagnozowanie. I teraz tak, mamy tutaj
Kody błędów. Ja nie mam błędów żadnych w silniku. Gotowość jest 7 OK. Co my tu jeszcze mamy? Ilość danych strumieniowych. Mamy ich tutaj 40, jak widzę. Mamy testy diagnostyczne, testy systemu, informacje o pojeździe. Wejdźmy sobie na przykład w test diagnostyczny. Mamy tu monitor katalizatora, jakieś tam grzałki. Mamy tutaj, widzę, nawet wypadania zapłonów. Także możemy takie rzeczy tutaj sobie w silniku sprawdzić. Tutaj jest test systemu EVAP, informacje o pojeździe. Możemy tu oczywiście skasować błędy, skasować check engine, odczytać sobie te kody. Ogólnie uważam, że jest to urządzenie dosyć proste. Możemy im sprawdzić jedynie moduł silnika. Jednakże kosztuje grosze, to dobrze jest coś takiego mieć, rzucić sobie to do schowka i po prostu jak kiedyś w trasie wyskoczy Wam jakiś check engine albo coś, a nie macie czegoś lepszego przy sobie, to możecie sobie od razu szczytać te błędy, skasować te błędy. Jednak no wiadomo, takim urządzeniem nie zrobicie sobie ani kodowania, ani nie sprawdzicie żadnych innych modułów typu moduł komfortu i tak dalej. Ja to urządzenie dostałem za darmo i firma przesłała mi również kod zniżkowy. Jeśli byście chcieli je sobie kupić na hasło SEAT02, macie jeszcze dodatkowe $2 zniżki. Link do tego urządzenia macie w opisie. A my przechodzimy do następnej rzeczy. Tutaj teraz mamy coś takiego. Jest to taki ściągacz do wtyczek do samochodów z grupy Waga. Wygląda on tak. I tutaj przykładowo, jak macie jakąś wtyczkę, łapiecie sobie tutaj tym ząbkiem i wasza wtyczka gładko schodzi. Kolejna rzecz, którą już widzieliście w jednym z poprzednich odcinków, jest to taki bryloczek, który kupiłem sobie do swojej Cupry. W zestawie jest taki śrubokręcik, żeby sobie tutaj przykręcić to do kluczyka. Oraz kupiłem jeszcze kilka etui, ponieważ są bardzo dobrej jakości i kiedyś będę miał już sobie je na wymianę. Mamy tutaj biały, czarny oraz taki fioletowy. Zamówiłem sobie również kilka paczek spinek do tapicerki. Takie spinki zawsze się przydają, ponieważ jak będziecie sobie coś rozpinać, te spinki lubią się gubić. One są bardzo dobrej jakości. Z racji tego, że niedługo czeka mnie również zdejmowanie tapicerki drzwi, kupiłem też kilka paczek takich oto spinek do drzwi. One, jakbyście sobie tą tapicerkę zdejmowali, bardzo często albo się urywają, albo się po prostu niszczą, a więc warto mieć kilka takich paczek zawsze gdzieś tam w domu. Jeżeli robicie takie rzeczy, na pewno Wam się przydadzą. Kolejna rzecz, jaką Wam pokażę, to jest taki wycior na lince. Bardzo przydatna rzecz do czyszczenia odpływów. Ja będę to też niedługo robił. Trzeba sobie będzie pozdejmować nadkola w samochodzie i wtedy takim wyciorem od samego początku do samego końca możecie Wasze odpływy poczyścić. Kolejna rzecz, którą można sobie tym czyścić, to tutaj, jak macie wlew paliwa, na dole jest tutaj ten odpływ, który również bardzo lubi się brudzić, i taki wycior wkładacie sobie tutaj dokładnie do końca i zobaczcie, jakie to jest brudne. W ten sposób możecie sobie dokładnie ten odpływ wyczyścić i zobaczcie, to jest czarne. Także takie coś przydaje się jak najbardziej do czyszczenia wszystkich odpływów. To jest bardzo ważna rzecz, którą każdy, uważam, że powinien mieć i sobie te odpływy czyścić. Teraz mamy tutaj taki gadżet. Zakładamy sobie go na przykład tutaj. I to jest to, że w tym samochodzie zawsze mi brakowało, tak jak na przykład było w poprzednim moim samochodzie, tutaj schowek na okulary. To jest taki zaczep magnetyczny, który sobie odpinacie, wkładacie tylko Wasze okulary, zapinacie i okulary siedzą na miejscu. Chcecie je wyjąć,
ciągniecie, zamykacie. To uważam, że jest również bardzo fajny gadżet do samochodu. Zamówiłem sobie również zestaw takich pędzelków do czyszczenia detailingowego. Mamy tutaj 3 różne wielkości. Bardzo mnie interesuje, czy nie będą na przykład zostawiały włosów, czy będą dosyć miękkie. Wygląda to całkiem nieźle, ale już widzę, że włosy się sypią. Może tylko jeden był, zaraz sprawdzimy to w praktyce. Są dosyć miękkie. Nie zostawiają tutaj nigdzie włosów. Także uważam, że te pędzelki są również dobrej jakości. Kolejna rzecz są to takie gąbki na patyku. W zestawie przychodzi 5 sztuk. To są gąbki do czyszczenia nawiewów z kurzu. Także zaraz zobaczymy, jak to działa. Kurz zbiera nam tutaj naprawdę bardzo dobrze. A co ciekawe, jest to gąbka, więc możecie sobie to nasączyć jakimś preparatem, jeśli macie twarde zabrudzenia na waszych kratkach i wtedy powinniście móc sobie to ładnie na mokro wyczyścić. Także to też jest bardzo fajny gadżet. I to były już wszystkie rzeczy w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało. Jeśli tak, no to pociągniemy sobie tą serię dalej. Będę szukał innych rzeczy i zamawiał je. Później będziemy wspólnie testować. A ja was proszę jak zawsze o pozostawienie łapki w górę, subskrybowania tego kanału i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!